Cześć, tu Borg, Retrogralnia. Dzisiaj pokażę Wam taką przystawkę, która jest teoretycznie przystosowana do pracy z komputerami Amiga 500 lub 1200, ale można ją też uruchomić na innych modelach sprzętów z tej stajni, a także na Commodorku czy Atari. Urządzeniem, które pokażę, jest Ryś Blue Link, adapter umożliwiający na używanie ze starymi komputerami wszelakich padów, które łączą się po Bluetoothie. To co? Zobaczmy, z czym to się je. Ale zanim zobaczymy, zapraszam do zapoznania się z ofertą naszego partnera, z ofertą firmy PCBWay, która zajmuje się produkcją, składaniem, montażem Waszych customowych płytek PCB. Zajrzyjcie na ich stronę, za rejestrację otrzymacie kupon na $5, który umożliwi Wam wykonanie 5 płytek takiej mniejszej płytki PCB. Także sprawdźcie PCBWay, a my wracamy do tematu odcinka. Ryś Blue Link, jak widzicie, to takie małe pudełeczko z wtyczką D9, z ekranikiem. No właściwie tutaj o jego kształcie za wiele więcej powiedzieć nie można. No tylko należy zauważyć, że jest on w kolorystyce generalnie pasującej do kolorystyki Amig. Do urządzenia dostajemy teoretycznie instrukcję obsługi, ale praktycznie rzecz biorąc nic w niej nie ma. Nie ma też za dużo na stronie samego produktu. Ja po prostu pytałem się autora projektu, jak co zrobić, no ale teraz mogę tą wiedzę przekazać Wam. Przy czym dostałem informację, że generalnie trwają prace nad przekazaniem tej wiedzy również przez producenta. Ta wersja Rysia przeznaczona jest dla komputerów Amiga 500, Amiga 1200 i oczywiście nie chodzi tutaj o to, że nie będzie ona działać z innymi komputerami z tej stajni. Chodzi tutaj o to, że fizycznie będziemy mieli utrudnione podłączenie tego urządzenia pod na przykład Amigę 600 czy inne komputery, np. Commodore 64 czy Atari 8-bitowe. W przypadku tych komputerów musimy posłużyć się jakąś przejściówką, jakimś przedłużaczem. No ja na szczęście mam takowy na stanie. Po odpaleniu zasilania Ryś startuje i pokazuje nam na ekranie sprzętowy adres urządzenia Bluetooth. Z tego chyba trzeba korzystać, jeśli się chce używać padów do PS3, jakichś tam skomplikowanych rzeczy. Ja tego w ogóle nie ruszałem, ja po prostu zacząłem parować zwykłe padziorki. A jak to się robi? Sam się na początku zastanawiałem, ponieważ na urządzeniu nie ma żadnego przycisku. Okazuje się, że urządzenie łączy się z pierwszym znalezionym padem, który akurat jest w trybie parowania. No w sumie jest to całkiem wygodne rozwiązanie. Po połączeniu możemy zacząć konfigurować troszkę bardziej naszego pada. Wystarczy wcisnąć lewy i prawy trigger oraz przycisk menu, by wejść do menu, które pojawi nam się na ekranie Rysia. Generalnie w tym menu A to jest wejście do środka, X to jest wstecz, a w mapowaniu możemy ustawić dowolne funkcje dla praktycznie dowolnego przycisku z pada. To jest dla kierunków, dla lewej analogowej manetki i dla triggerów i możemy pod te rzeczy przypisać kierunki z joysticka, fire pierwszy, drugi, trzeci lub none. Także naprawdę fajna sprawa, bardzo można dzięki temu kustomizować sobie swoje ustawienia. No i jak widzicie, dzięki temu działa nam zarówno Fire 1, także niestandardowy przycisk Fire 2, a pod Y mamy podlinkowany skok, czyli kierunek w górę. Fajna sprawa. Oczywiście możemy też poruszać się D-padem, a jeśli nie chcemy używać D-pada, możemy również sobie chodzić gałką, w zależności od tego, w jakiej grze nam jak tutaj pasuje. W momencie, w którym dostałem Rysia do testów, to był on nomen omen przetestowany tylko z padami do PS3, 4 i do Xboxa, ale teoretycznie powinny z nim działać inne pady na Bluetoothie zgodne właśnie z tymi standardami. Dlatego też wziąłem i podłączyłem do niego na przykład pad 8-bit do SN30 Pro, jeden z moich ulubionych padów. I jako, że ten pad jest generalnie zgodny z padem do Xboxa, działa znakomicie, tylko jak widzicie, nie mieliśmy na ekranie informacji, że jest to pad 8-bit do, tylko jego taki, bym powiedział, techniczny identyfikator.
Zresztą tak samo było w przypadku pada do PS5, on też działał, ale też nie był rozpoznawany jako nazwa, tylko pokazywał się jako numerek. Oczywiście te numerki wysłałem autorowi projektu, który szybko dokonał update'u i powiedział, że mogę sobie ściągnąć nowy firmware, tak by już te nowe pady były poprawnie rozpoznawane. A jak ściągnąć nowy firmware? Wystarczy wejść do menu w update i tam się to powinno automatycznie zrobić. Tylko jest pewien problem. Gdy pierwszy raz się tam wchodzi, nie ma skonfigurowanej sieci. I jak taką sieć skonfigurować? No tutaj był pewien problem, bo nie jest to nigdzie opisane, ale jak zwykle zapytałem się autora i on mi wszystko wytłumaczył. Wystarczy, że wejdziemy do menu update'u, wtedy Ryś włączy swoją własną sieć Wi-Fi, wystarczy znaleźć ją na telefonie, podłączyć się do niej i wtedy automatycznie zostaniemy przekierowani na stronę, na której możemy skonfigurować, do jakiej sieci naszej własnej Ryś ma się później łączyć. I to właściwie wszystko. Po tym update powinien już samodzielnie ruszyć. Problem jednak miałem taki, że coś nie ruszał. Generalnie się zacinał i blokował tam na kilkunastu procentach, ale w końcu udało mu się pójść dalej. Zabawne, na jakim komputerze się to udało. Udało się na Atarynce. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że fakt podłączenia tego Rysia do Atarynki nie miał najmniejszego prawdopodobnie znaczenia, ale akurat wtedy jakoś sieć lepiej zadziałała i udało się zupdate'ować urządzenie z najnowszej wersji software'u. Jak widzicie, oczywiście musiałem tutaj użyć też kabelka, przedłużacza, no bo inaczej bym tego Rysia do obudowy Atarynki nie wepchnął. Wiecie sami dobrze, że jeśli chodzi o porty joysticka, to Atari ma strasznie to rozwiązane. Tak czy owak, update poszedł tutaj dobrze i mogłem podłączyć pada 8-bit do, który już jest wykrywany tak jak się nazywa. Tak samo PlayStation 5 jest już również dobrze wykrywany. Przepraszam, pad do PlayStation 5 jest już dobrze wykrywany. Chociaż wcześniej tak oczywiście te dwa pady działały, o tym zresztą mówiłem, to tylko była kwestia nazewnictwa na ekranie. Zacząłem to testować i z wielką przyjemnością odkryłem, że jest wykrywany drugi Fire, że na Atari jest wykrywany drugi Fire. W sumie nie do końca mnie to zdziwiło, ponieważ jak może widzieliście w ostatnim odcinku, konstrukcja drugiego Fire przy Atari, przy Amidze jest do siebie bliźniaczo podobna, mamy tylko różnicę wielkości rezystorów. Dziwne jednak było to, że nie był wykrywany Fire numer 3. W końcu to powinno być to samo, no ale byłem przez chwilę zadowolony. Niestety, gdy testy powtórzyłem troszkę później, to już ten Fire wykrywany nie był. Właściwie żaden dodatkowy Fire wykrywany nie był. I tutaj myślę, że powodem jest fakt, iż ten rezystor, czy rezystory, które prawdopodobnie znajdują się w Rysiu, są na granicy wykrywania przez Atari. Jakaś drobna zmiana, nie wiem, na przykład w temperaturze otoczenia powoduje, że niestety Atari już wychodzi poza ten podstawowy zakres drugiego i trzeciego Fire'a i niestety nie da się już z nich poprawnie korzystać. W przypadku Commodore nie mogło być innej opcji niż działanie tylko jednego Fire'a, bo dodatkowe Fire'y są inaczej zorganizowane niż w Amidze i inaczej niż w Atari, no ale reszta działała jak najbardziej poprawnie, tylko przypominam, że też musiałem użyć tutaj sobie kabla przedłużki. Wracając do Amigi, trzeba jeszcze wspomnieć o drugim trybie działania Rysia, w trybie właśnie myszy do Amigi. Ten tryb się włącza, czy właściwie tryby przełącza się wciskając naraz na padach przyciski Share i Menu, albo Start i Select, no generalnie te dwa przyciski na bokach i kiedy przełączymy się w tryb myszy, to możemy sobie pada jako myszy używać. No oczywiście, jeśli mamy do Amigi Rysia podpiętego pod port pierwszy. Nie jest to oczywiście jakieś super dokładne używanie tej myszy, ale do takiego, nie wiem, przeklikania opcji na początku gry w zupełności wystarcza. Widzieliście jeszcze, że klikam tutaj gładzik, bo chciałem zobaczyć, czy może on też mysz emuluje, ale nie emuluje, ale oczywiście to nie jest żaden problem. No dobra, testy testami.
Generalnie co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o działanie, no to to urządzenie działa po prostu, ale jak sprawdza się w grach? No, tak się sprawdza w grach, jak się generalnie pady w grach sprawdzają. Muszę powiedzieć, że jak widzicie, na przykład sterowanie w 1943 i ogólnie w takich shooterach jest na przykład bardzo wygodne na analogu, bo na analogu się fajnie gra w tego typu gierki, nawet fajnie się gra ogólnie w tego typu gierki na wszelkich arcade stickach, także jeśli lubicie shootery, no to jak najbardziej Ryś może wam tutaj zabawę bardzo mocno uprzyjemnić, szczególnie jeśli shootery te obsługują drugi Fire, no to w ogóle wtedy jest to świetna zabawa. Podobnie jest w platformówkach, w nich też się gra bardzo wygodnie, szczególnie, że możemy sobie podmapować na jeden z przycisków Fire na padzie kierunek w górę na komputerze Amiga czy dowolnym komputerze, no i wtedy możemy mieć skok pod przyciskiem, czyli możemy z naszej Gianni Sisters zrobić grę, w którą gra się jak w Super Mario Bros. I to jest znowu bardzo wygodne rozwiązanie. Generalnie to mapowanie kierunków, fire'ów na padzie też ogólnie daje nam różne ciekawe możliwości. Także shootery, platformówki, jakieś gry logiczne. Tutaj Ryś Blue Link, a właściwie pady, z którymi on współpracuje, sprawdzają się całkiem nieźle. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są gry na komputery 8-16 bitowe, które naprawdę wymagają do współpracy joysticka, choćby mój ulubiony River Ride. Nie wyobrażam sobie granie w River Ride na czymś innym niż joystick, ale naprawdę sporo gierek można za pomocą pada obsługiwać. Jeszcze tylko jest kwestia ceny tego urządzenia. Ono kosztuje circa about 240 zł. Czy to dużo, czy to mało? Jeśli spojrzymy sobie na ceny podobnych adapterów, na przykład produkowanych przez firmę 8BitDo do Segi Mega Drive, to kosztują one około 80-90 zł. Także ten adapter jest od nich troszkę droższy. Tamte adaptery jednak nie mają ekranu, nie mają aktualizacji firmware'u przez Wi-Fi i co najważniejsze, nie pozwalają na mapowanie przycisków, a muszę powiedzieć, że mapowanie przycisków, że możliwość mapowania przycisków w Rysiu to jest chyba jego jeden z głównych atutów. No a także to, że działa on nie tylko z Amigą, ale też z innymi komputerami. I to myślę wszystko na ten temat. Zapraszam Was serdecznie do wsparcia naszego kanału, do odwiedzenia Discorda. Przypominam, że w październiku jest nasza impreza we Wrocławiu, Games and Vintage Days Wrocław. Pamiętajcie o niej i co? Chyba widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.